Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with The Witcher 2 Assassins of Kings, modded. Now, I'm in the Dwarven town of Vergen, and I intend to explore it all and possibly steal some things from people. Tylko Philippa Eilhart może wejść. So, let's get to it, because it will probably take a while. Now, I really like Vergen, which, admittedly, I am pretty biased, because obviously I love dwarves, so to me, having a dwarven location in a game is like, top level wish fulfillment right there. But I really think Vergen is a cool place. It has nice architecture to look at. Nice music in the background, and generally I find it to be more interesting than the other location that you spend most of your time in if you go with Roche. So that is, like, to be honest, Vergen itself and generally, like, the quest line has on subsequent playthroughs has much more to do with me choosing Iorveth than Iorveth himself. Although when I first played The Witcher 2, I also chose Iorveth, mostly for the reasons that I sort of talked about in this playthrough before I did that, which is he wanted to go to Edirn right away, and Zoltan was with him. But in retrospect, sort of on continuous playthroughs, it is much more about sort of the questline wholesale and where it leads you, what kind of locations you visit, and what kinds of quests you do, than it is about me specifically liking Iorveth. Because also, I think it's kind of interesting and potentially worth sort of thinking about that. It seems to me that both Iorveth and Vern Roche are rather unlikable as people. They are ruthless and driven by this sort of understanding that their cause is just, and therefore they can do whatever. Pursuing the end of that cause, that the end basically justifies the means, which is something that I personally will never actually agree to. Like, the end justifying the means is one of the most disgusting things that you can ever say, from my perspective. So I do need a merchant, though, so I will go here and try to find some. Mieszkańcy Vergen, mamy pod murami magiczną mgłę, pełną duchów. Dlatego niech nikomu do łba nie przyjdzie włazić do niej. Mgła, taka jej mać, drażni stwory wszelakie. Dlatego jakby kto do kamieniołomów albo w wąwozy szedł, baczenie szczególne na interesy. Wiewiórcy, co przy spalonych chatach obóz rozbili, nie są nam wrogiem. Tak uradziła Saskia i tak jest. Mgłą i upiorami zajmą się mistrz Geralt z Rivii i czarodziejka Philippa Eilhart. A teraz otwierać bramy i do roboty. I do want to talk to you, actually. Długo jesteś starostą? Mój poprzednik zginął 3 lata temu. Byłem jednym z jego doradców. Orientowałem się w całym tym cyrku. Powiedziałem więc, że póki co będę zarządzał. Nie było sprzeciwu. Zajmuję się głównie handlem, podatkami, organizuję różne rzeczy. Wszyscy i tak słuchają wyłącznie Saski. Ja też. To chyba pierwsza opodatkowana rewolta. Rewolucyjnymi hasłami ani się nie dajemy, ani nie wzmocnimy murów.
Ale spokojnie. Stenis i szlachta nie dostaną od nas złamanego orena. A co myślałeś? Książę tylko czeka, żeby się dobrać do naszego skarbca. Jestem pewien, że kieruje nim wyłącznie troska o poddanych. I think this is a very cool setup in many ways, because not only is it a multi-species effort, but it's also like a classless effort. Like at its heart, it is a peasant rebellion, but Saskia has so much power and so much authority and so much charisma that some of the nobles actually decided to throw their lot in with the peasants, which, including, by the way, the heir to the actual throne of Edirn, you know, Prince Stennis, which is very interesting to me because I think he must realize that that would mean, at the very best, seriously limiting his own power, even if he was like a king or whatever upon winning, or at worst, from his perspective, actually abolishing the sort of old social order. Basically, there would be no monarchy left. There would be some kind of... I hesitate to... I don't think they would have sort of developed democracy straight away, but maybe some kind of... like maybe an elective monarchy, for example, or something. You know, something to give the people some kind of say in who's in power. So I think that's very interesting. I find it cool. Jak nastroje? Wszyscy czekają na bitwę. Jedni się modlą, inni piją. Zoltan i Arpen przyganiają chłopków po placu. Przyda im się trochę musztry. Wojownicy Iorvetha starają się nie rzucać w oczy. I słusznie. Byłbym spokojniejszy, gdyby poszli sobie w Duvel Chase, ale Saskia uważa, że bez nich nie mamy szans. Zagrajmy w kości. Wygrasz z karczmarzem, to się spróbujemy. Niech będzie. Witaj. Alright, there are some merchants here, so I would gladly sell some of my stuff. Intrygują cię moje pentakle? Bardzo. Chętnie przyjrzę im się z bliska. To miejmy za sobą prezentację. Jestem Felicia Cori, a ty Geralt z Rivii. Nie bądź taki zdziwiony. Uczyłam się o tobie w szkole. Chcesz czy nie, jesteś bohaterem historii współczesnej i romansów, które czytałyśmy pod kołdrą. Studiowałaś w Aretuzie? Tak. Zostały mi jeszcze praktyki z eliksirów i fetyszy, dlatego tu jestem. I terminujesz pod czujnym okiem Philippy Eilhart. Może mogę jakoś pomóc w tych praktykach? Pomoc bohatera lektur? Ha, to się nazywa korzystanie ze źródeł. Będę wdzięczna, bo miejscowi kupują magię niechętnie, a ja naprawdę potrzebuję zaliczenia. Pomyślmy, co mógłbym zrobić. Actually, I would like to change my hairstyle. I will wear a dwarven braid for a bit. It seems appropriate. Okay, I have a pair of threes, which doesn't bode well for me. I would like to win at least once, just in case she's part of the actual dice quest. Although I don't think so, because I think a dialogue happens in such a case. Okay, I would like to recuperate my losses if possible. I literally have nothing. 1, 2... Yeah, it's literally nothing. Okay, I'll try for a straight, I guess.
It's stronger than me. Which is, probably I shouldn't be doing any gambling in real life, like, ever. Which I haven't, and I don't feel the need to. Oh, come on! I again have nothing, and she has 4 of a kind of 5s. Fortunately for me, all of the gambling that I would ever feel like doing can be done in games, and I am, like, okay with that. How do I lose? What? Oh, because she has 2 pairs. Damn it, I am not doing well, but at least, damn it, I want to make back the money I lost while pointlessly playing this game. Which I am sort of acutely aware of the fact that that's exactly how gambling addiction develops in reality. Which is, as you keep losing, you're telling yourself, but at the very least, I need to, make back the money I lost, and then you keep losing more. Like, if I win this, I'm quitting. Well, like with her, obviously, not wholesale. Okay, she has a pair of 3s, I have a pair of 5s, which is promising, at the very least. Alright, I am satisfied with this. Now, do you sell any schematics? You do, and I will buy both of those. Even though they are kinda expensive. Draug armor. This is significantly better than my own current armor, so sure. Okay, this is worse than my sword. And so is this. Cześć, majster! Uszanowanko! Matthias Foster performed 180% of his quota. What have you done to fulfill the plan? Now, this is obviously a reference to those communist-era propaganda posters, because the USSR had this concept of... I don't know how to translate it to English. In Polish it's przodownik pracy, the like front-runner workman, or like the exemplary workman, which was this concept of like providing rewards and incentives. Poważną ofertę rozwoju kariery. Ktoś od Iorvetha zagadał do ciebie. Do mnie też. Jak? Zdecydujesz się zostać wiewiórem? Grzecznie wysłuchałem, ale zgodzić się nie zgodziłem. Za starzy jesteśmy na takie plemy, co? 50 lat temu by mnie mieli, ale prawdę mówią, że z wiekiem przychodzi mądrość. Yeah, so it was the system of incentives and like rewards for people who beat like the factory quota of production or whatever. But the thing about it was, oftentimes it wasn't about actually being efficient. It was about cranking up, like, doing good work, good quality work, but rather cranking up the numbers so that it sounds good for propaganda. So, you did 200% of your quota, but all of the work was shit, but they didn't, the results were shit because you were working too fast, but they didn't write about that in the propaganda. Myślałem, że mam w piwnicy bazyliszka, a to moja stara po węgiel zeszła.
Naprawiasz zbroję, prawda? Prawda? Pracujesz tylko dla swoich? Nie tylko. Nie mówisz za wiele, co? A powiadają, że ty jesteś mrukiem. Oh, you play dice as well. Okay, I have a higher end trade, and he has a pair of 3s, so I'll stay with that. I poważnie? Teraz tam straszy? Okay, let's trade. I am going to buy all of the crafting diagrams that you might have. Although I will not buy this, because it's worse than my current armor, so I don't see much point. However, I will buy this, I think. Poważnie. To powinno być obowiązkowe. So, can you make me, like, pants or gauntlets or something that would actually give me armor, because my current ones don't. You can. Alright, let's do this. Jeden z drugim prawdziwie. Let's do this, because it's +1 armor. Ale skąd się biorą takie miejsca? Wielka bitwa, starcia ambicji, emocji, pragnień. Jednakowo giną winni i niewinni. Sprawiedliwości nie staje się zadość, bo sprawiedliwość nie ma z tym nic wspólnego. Anoma, Wiedźmin pewnie wytłumaczy... O, jeszcze jeden przyjezdny. Skąd przyjechałeś? Czekaj, nie mów, niech zgadnę. Z Temerii. Miałam to na końcu języka. Więc co cię sprowadza do Vergen? Zaczekaj, zgadnę. Interesy. Tak myślałam. A zajmujesz się... Jestem Wiedźminem. No proszę. Rzadko widujemy tutaj Wiedźminów. A właściwie co robią Wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. A ja akurat mam problem z chłopakiem. Znalazłaś jego wnętrzności rozwleczone na ganku, a głowę kilka kroków dalej? Bo ja zajmuję się takimi problemami. What do you sell? Nothing. Okay. Fair enough. Attention, monsters. O, Wiedźmin! Świetnie się składa, mam coś dla ciebie. My się znamy? Aż tak cię dziwi obcy wręczający podarunek? Ludzie. Egoistyczni barbarzyńcy. Byłem we Flotsam, gdy doszło do pogromu. Bierz i nie gadaj. Dzięki. Skąd się tacy biorą? Nic z tego nie pojmuję. O, przeklętnik! Uważaj na siebie. I think that's an interesting detail, that the windows are boarded up. Like, I suppose that's maybe because the dwarves actually don't need sunlight as much, and they feel more cozy, sort of underground, in the dark. Okay, this is the main gate, so I won't be leaving town yet. I don't think there's anything
on the sides of the gate here, outside from like a good position to, you know, rain fire down on the attackers or whatever. Although, it's interesting to me that the wall doesn't have any kind of a battlement. Like, you'd think that would make it much more efficient in protecting you from the enemy fire. You know what? I will sell the weapons that I've picked up. Spokojny dzień, Rymdrukowie. Dostałem poważną ofertę rozwoju kariery. Ktoś od Iorvetha zagadał do ciebie. Okay, I heard that already. A to moja stara po węgiel zeszła. Wiedźmin krasnolud. To by było coś. Ho! Dostojna Philippa Eilhart. Trzeba będzie pomnik postawić na pamiątkę wizyty. Głupia siksa, zdaje jej się, że 100 lat to dużo. Ludzką miarą to dużo. No i przecież pani Philippa to uczona czarodziejka. Kolejny powód, by nie słać dzieciaków do szkół. They are thrashing Philippa Eilhart for thinking 100 years is a long time to live. A ty, miła, wierzysz tej dziewczynie? Saski? Nie, ale wierzę Iorvethowi, a on jej ufa. Wiesz, wydaje mi się, że nie wyjdziemy z tego cało. Liczyliśmy się z tym od samego początku. Rozchmurz się, głuptasie. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co korzystajmy z pogody. Pozdrawiam. Bla, bla, bla. Jestem taki zmęczony. Wytrwałości, miły. Nie lubię cię, Wiedźminie. Lecz wódz ten, choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze malica. Jaką pierś. Ach, to była dziewica z Edirn. Dziewica bohater. Wódz powstańców. Saskia Krasawica. Oh, that's kind of cool. That's a reworking, like a paraphrase of a poem by a Polish poet Adam Mickiewicz, talking about, it's called The Śmierć Pułkownika, The Death of the Colonel. It talks about a 19th century Polish noblewoman who fought in the November uprising against Russia. So, you know, she was a woman leader, in the military, which was rather unheard of. And they reworked that poem to talk about Saskia. I think that's kind of cool. I don't know if it exists in English. If I find it, maybe someone translated it, I'm going to put it in the description. Witaj. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Witaj. Pozdrawiam! Nie noszą lampasów, lecz leśny ich strój. Wiewiórcze kity miast złota. Za wolność i rasę dziś ciągnie na bój. Piechota Iorvetha, piechota. Oh, again, I like this group of elves. They
throw a lot of sort of cultural references. Because again, this is a reworking of a Polish patriotic song from the period of the First World War. Now, obviously, Poland didn't exist as a country during the First World War. And it was rather unique because it was partitioned between Austria, Russia, and Prussia, which means that essentially Polish people fought on both sides of the First World War because they were forcibly drafted into both the Russian army, which was in the Entente, and the Austro-Hungarian army and the German army, which, they were the central powers. So sometimes Polish people were like forced to fight each other, but specifically this song is a song of the Polish legions, which formed to support Austro-Hungary during the First World War. Because it's also kind of interesting how Polish intellectuals and people concerned with the cause of independence, they had conflicting ideas about who do they think is going to win the war, and therefore who do they think we as Polish people should support for the best chance of getting independence after the war. So there were actually also volunteers in those various armies that sort of entered them with the hopes that their service upon the end of the war would be recognized in some form, and Poland would be at least partially restored. So the song that they were singing, it's a reworking, it's a paraphrase of a song of the Polish legions under Austro-Hungary. Again, I'm going to post a link to that original song in the description. I think it's quite cool to listen to. Scoia'tael, dziewczynie, nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Scoia'tael zarzuci kołczan na ramię, wróci to resztę dopowie. Okay, I didn't recognize this. And here's Iorveth, without his eye patch, no less. Witaj. Roż może być po tamtej stronie mgły. W takim razie wreszcie go dopadnę. We Flotsam byłem już blisko. Od dawna próbujesz go dopaść? Odkąd został dowódcą niebieskich pasów i podczas swojej pierwszej akcji wyciął podległe mi komando do ostatniego elfa. Zaskoczył mnie pierwszy i ostatni raz. Więc to sprawa osobista. Zemsta rodem z jaskrowych pieśni. Wymaga tego bezpieczeństwa Scoia'tael. Z pierwszych dowódców takich oddziałów żyje tylko on. Do kolekcji brakuje ci tylko odznaki z Temerii. Trzeba kończyć rzeczy, które się zaczęło. Wiesz, że na jego miejsce przybędzie tuzin innych, gorszych. Nie stosuje się to do Vernona. Bardziej zawzięty diabeł jeszcze po tej ziemi nie chodził. Im dłużej działa, tym jest lepszy. Muszę to przerwać. Now, this is interesting because that directly conflicts with what Iorveth himself has said and done upon leaving Flotsam, which was just a couple days ago. Well, okay, maybe longer. I'm not sure how long the travel with the boat took. But he could have killed him and didn't, and now seems to regret it. Jaki cel ma Philippa? Dlaczego zależy jej na wolnym Vergen? Jak każda czarodziejka lubi mieszać w polityce. Żadna nie zawaha się poświęcić cudzego życia dla realizacji swoich planów. Każda, żadna. Życie ma więcej kolorów niż czarny i biały. Raczej więcej odcieni szarości. A co do magów, nie mam złudzeń. Wiesz, jaki los zgotowała elfiej młodzieży królowa Doliny Kwiatów? Enid Anglenna, znana też jako Franceska Findaber, czarodziejka, w zamian za utworzenie Królestwa Elfów Dolblatana, wysłała Scoia'tael na rzeź. Mieli atakować tyły wrogów Nilfgaardu. Była szansa, by wszystko odwrócić. Mogła się przeciwstawić cesarzowi. Mogła wezwać wiewiórki do obrony Doliny Kwiatów. Dlaczego tego nie zrobiła? W imię wyższych racji. Tak chciał nilfgaardzki cesarz. Dlatego po zakończeniu wojny pozostaliśmy bandytami. Dlatego elfy giną.
a nasza młodzież jest mordowana przez takich jak Roż. I dlatego nie ufam Philippie Eilhart. Yeah, the Scoia'tael got majorly played during the war with Nilfgaard, because obviously they've entered, the Nilfgaardian service. Like, they were treated as army men. They had their own insignia and officers and their own units. But after the war, all of their commanders were given over to the Nordlings as war criminals to be executed. Which obviously they committed those war crimes, which included, harassing the back lines and things like hospitals and stuff, and generally guerrilla warfare, at the direct urging of the Emperor of Nilfgaard, who needed that as a, to sow disarray in the enemy ranks. But after the war, he basically sold them. But to make matters worse, they were also treated as pawns by their own kinsmen, as he mentioned here. Francesca Findebar, she received this kingdom of Dol Blatana from Emir as a reward, quote unquote, for, the Scoia'tael helping him, but a requirement of that was that she was supposed to officially condemn them as war criminals, and they weren't allowed to, it was this weird schizophrenic situation where at the same time they were forced to continue fighting because it was useful to Nilfgaard, but at the same time they weren't recognized for their for the services that they've provided to Nilfgaard, so they got majorly screwed. Ta Dwan, za którą Scoia'tael są gotowi pójść na bitwę. Opowiedz mi o niej. Saskia? Ona nie jest Dwan. Nie jak inni. Widziałeś ją. Nie muszę ci tego tłumaczyć. Chcę walczyć o Dolinę Pontaru dla wszystkich ras. Myślałem, że nienawidzisz ludzi. Jestem wojownikiem, nie idiotą. To najlepsze, na co możemy teraz liczyć. Lepsze niż Dolina Kwiatów. Byłeś w Dolinie Kwiatów? Dol Blatana jest wasalnym państewkiem cesarza Nilfgaardu. Nazywają ją państwem wolnych elfów, ale Scoia'tael nie mają tam wstępu. Dostaliśmy kolejną bolesną lekcję. Ale dzięki wolnej Dolinie Pontaru wszystko może się zmienić. Minęło 5 lat od ustanowienia Dol Blatana. Przez ten czas osiedliło się tam ponad 2000 elfów. Wiesz, ilu dzieci się doczekali? Kilkunastu. To nie jest Dolina Kwiatów, Wiedźminie. To Dolina bezpłodnych starców. Powiedz to Francesce. Poznałem już kiedyś przywódcę Scoia'tael. Jewina. Znałem go, próbował przekonać mnie do swoich pięknych marzeń. Podobno i ciebie. Dużo o mnie wiesz. Staram się wiedzieć jak najwięcej. O wszystkich. Pomogłem mu. Jego racje wydały mi się słuszne. Bo takie są, tylko mało realistyczne. Jewin widział poezję w walce, w zabijaniu. W prozie wojny nie ma miejsca na piękno. Dziś stoimy po tej samej stronie. Dziś mam inne cele i innych sprzymierzeńców. Jakieś wieści o Leto? Jest gdzieś po drugiej stronie mgły, czuję to. Nigdy nie wspominałeś o naturze waszego sojuszu z Leto. To chyba dobra chwila. Cóż, jestem ci to winien. Nie wiem, kim oni tak naprawdę są, ani z czyjego polecenia działają. Leto odnalazł mnie 2 miesiące temu. Wymknął się z obławy w Edirn i zaproponował nam współpracę. Pomoc naszych zwiadowców i nasze kryjówki w zamian za głowy Foltesta i Henselta. Dobra oferta, zważywszy na to, że ujawniliśmy jedynie część naszych sekretów. Później okazało się, że Leto nie jest sam. Serit i Egan mieli zabić Henselta z pomocą moich wojowników. Jak wiesz, nie doszło do tego. Uda się wam odeprzeć wojska Henselta? Nie. Jak to nie? Mimo fortyfikacji i wszystkich krasnoludzkich wynalazków nie powstrzymamy Kedweńczyków. Jest ich zwyczajnie za dużo. Co zamierzasz? Zobaczysz. Jedno mogę ci obiecać, nie złamię danego słowa. Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Idę zaraz w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem. W mgle utonie próżno wzrok. Na co ci, kochanie, wiedzieć? Gdzie dziś w nocy będę spać? Dłużej tu nie mogę siedzieć. Na mnie czeka leśna brać. Okay, I don't recognize this either.
And this is one of the exits from the city, so I'll not go there yet. Fajny kucyk. Fajny kucyk. Nie kręć się tu! Oh, wait, how did you get here? Nikt cię tu nie chce. Kedmil, Witaj. Co tu robisz o tej porze? rozmyślam A o czym? o walce, która nas czeka. Dopóki jest ta upiorna mgła, żadnej bitwy nie będzie. Mam na myśli coś innego. My, kobiety, musimy wreszcie wyjść z cienia. Walcząc, stoimy na równi z mężczyznami, jednak poza polem bitwy Okay, that's kind of stupid that there's no way to say, because I do literally understand what she means. What she means is, you know, women are still treated as sort of, you know, second-class citizens, go to the kitchen and make me a sandwich kind of deal. So she wants to use this opportunity to show on the battlefield that she's equally worth as men are, and therefore should be awarded the same respect that men are. I don't understand why there is no option to say I get it, because I do get it. A co tak konkretnie masz na myśli? nawet gdybym była najlepszym strategiem i najdzielniejszym z wojowników, nie powierzą mi dowództwa armii. Tylko dlatego, że urodziłam się kobietą. Jesteś wyjątkiem. Niewiele kobiet o tym marzy. Marzą, Wiedźminie. Ale nic nie mówią, nie chcą stać się pośmiewiskiem. Lubisz, jak się z ciebie śmieją? Wytykają palcami? Jestem wiedźminem, odmieńcem. Gdziekolwiek się pojawię, wzbudzam sensację. Nie będzie to łatwe, ale jeśli przetrzesz szlak... To następnym kobietom będzie już łatwiej. Dziękuję, Wiedźminie. Bywaj. Okay, I'm over encumbered again, so I'll go back to those merchants near the gate and try to pawn some of the stuff to them. Bla, bla, bla. But of course, my life can't be so easy. I need to go do some... Z niedźwiedziem się macałeś?
Siadam do nóżek. Alright, I won't go into the inn yet. I'll instead go around and sort of do exploration. Ke? And also steal some people's belongings, you know. You know how it is. Locked. Okay. Kurna, co dziś wszyscy tacy mili? I po świętym spokoju, co? Wiewióry, czarownice, armia i baba na czele. A na co komu te zmiany? Przywyknij. Pani Saskia Henseltowych pogoni i zrobi z Vergen stolicę. Trele morele. Ale prawa do targowiska mogłaby dać. Obaczycie przywileje jak świnia niebo. Ludzisko, pamiętajcie się! Byśmy ino wojnę przeżyli. Ile obcych? Witam. Nie chce mi się nawet strzępić języka. W życiu tylu obcych żech nie widział. Witam. Ile obcych? Nie chce mi się nawet strzępić języka. Przeklętnik! O! Nie chce mi się nawet strzępić języka. For our freedom and yours. Now, I really love this propaganda poster, because not only does it fill me with, like, warm, fuzzy feelings, you know, with its message, which you have a dwarf here and a human, and also the human seems to be like a peasant, because he has a... How do you call that in English? A flail, I think? Which is essentially, at its base, an agricultural tool. But what I also love about this, it's another reference to Polish history, because for our freedom and yours was like a slogan / a war cry of a lot of Polish groups and soldiers in the 19th century, where, you know, after Poland was partitioned and it stopped existing as an independent country, Polish people got involved in a lot of other people's revolutions and like independence movements and stuff. Partially, I suppose, because they sympathize with those other nations, and partially because they hoped that should those other people manage to win their independence, maybe it would shed more light on the plight of Poland, and maybe someone would
care about, you know, it no longer existing and maybe would somehow help restore it. So For Our Freedom and Yours, za naszą i waszą wolność, was actually a slogan that existed in history. I'm going to put a link to this in the description to like a Wikipedia page about it, where you can read about various like uprisings and whatever where it was used. For example, during the Spring of Nations in 1848, it was used in the Hungarian Revolution, where some Polish people fought. So I really like this. This is cool. This is the War Council room. Which I don't think I have anything to do here at the moment. And that's Prince Stennis. The Vizimian Uprising, which I have read. Jakiż to powód każe ci przeszkadzać księciu Edirn? Mam kilka pytań. A dlaczego uważasz, że na nie odpowiem, zamiast poszczuć cię psami? Bo wasza książęca mość ma wystarczająco dużo wrogów. Tutaj, za granicą, w Wengenbergu. Problem sukcesji nie jest tematem, który omawia się z wędrownymi zabójcami potworów. I need royal blood. You know, that would be one way to ask. And to be honest, actually, I think bloodletting yourself to save someone else's life is not that big of an ask. Like, it isn't going to hurt him. It's at most a matter of, like, pride or whatever. Zdziwisz się, książę, ale z polityką miałem do czynienia częściej niż bym chciał. Słynny Geralt z Rivii, podejmowany przy stole przez Kalantę, ulubieniec Foltesta. Ponoć dobijałeś nawet targów z cesarzem Nilfgaardu. Myślisz, że mi zaimponujesz? Kalantę nie żyje. Mewe klnie, gdy słyszy twoje imię. Foltesta zamordowali na twoich oczach, a cesarz, jak słyszałem, miał cię za nic. Zmierzasz do jakiejś konkluzji? Owszem. Otóż wiedz, że czasami król potrzebuje płatnego zbira, który wykona za niego brudną robotę. Jeśli zbir jest wystarczająco naiwny, zamiast sięgać do szkatuły, król kupuje go szlachetnymi słowami, błyskiem pierścienia, zapewnieniem o przyjaźni. A gdy zbir zrobi swoje i odejdzie, pusząc się jak paw, król śmieje się w kułak. Doprawdy nie sądziłem, że jesteś aż tak żałosny. Well, he's quite an asshole, as it seems. Wynoś się. Oh. Wynoś się. Okay, I'm not quite sure what angered you so much, but... Wynoś się. Would you fall for the trick where I get out and then get back in? Would you fall for that trick? Because I do kind of need your blood. For Saskia, supposedly. Wynoś się. Well, apparently not. Oh well. That paints you, you know, a pretty little picture there of Stennis. Okay.
Pozdrawiam. Pozdrawiam. Swoją kobietę setykaj. Swoją kobietę setykaj. I will not go into the inn yet, as I said. I want to sort of look around. Okay, this is the tower that I've been in before. But that guy was also in Flotsam, which is interesting to me. Chance of instant kill 200%. But if my chance of instant kill is 0, then that would still be 0. Because you know what, that isn't a bad thing to consider to upgrade my swords and stuff. Niech mnie Fredka trąca. Tak, Wiedźmin Geralt z Rivii, ten sam. Tam, Wiedźmin jaki jest, każdy widzi, ale miecze... O, tu jest na co patrzeć. Nie ma w nich nic szczególnego. Rzadko kto potrafi dzisiaj sporządzić srebrne ostrze. Niech mnie kuny zjedzą, jeśli łże. No i rycie run to nie pierdzenie wrynne. Obejrzyj moje towary, a ja rzucę okiem na twoje miecze. Zagramy w kości? Zagram, jak się dowiem, że dałeś radę Karczmarzowi i Cecilowi. Obejrzyj moje towary. Okay, you don't sell any crafting diagrams, which is interesting to me. I had hoped you would. Trzymaj się! Myślałem, że mam w piwnicy bazyliska, a to moja stara po węgiel zeszła. Złe... Interesujące, doprawdy. The Dun Banner, which I don't think I read. The Dun Banner rose to fame during the last war with Nilfgaard, a Kedweni light cavalry regiment. Initially it patrolled the area around Ban Glen. Called to the front, it proved its mettle during the incursion into Upper Edirn, but it was the chroniclers of the Battle of Brenna who made this unit famous. Because history likes to repeat itself, several years later, Dunbanner once again led Henselt's foray into Edirn. This time it suffered a crushing defeat at the hands of an ostensible ally, no less, the sorceress Sabrina Glevisig. Decimated beyond resurrection, the unit was never reformed, and its characteristic cloaks and beaver skin caps, which once bred terror in the hearts of Kedwen's foes, became a thing of the past, though they remain identifying marks by which the unit's few surviving members recognize one another. Now I do have a Dunbanner cloak, so it stands to reason that if, for some reason, I would like to impersonate a member of the Dunbanner, maybe I could try that with the cloak, although
I don't quite look like a regular soldier, but if I covered my hair with like a hood or something, then maybe it would work. Gracie w kości. Ano gramy. My dwaj i pomocnik Kowala. Już? W Vergen jest jeszcze starosta Cecil Burdon i karczmarz, ale oni z tobą nie zagrają, dopóki nie udowodnisz, że warto, gdybyś wygrał z nami. Pokażcie, co umiecie. Najpierw ja. Chciałbym się odegrać. Gramy? Okay, I played with this guy already. I kind of confused him with the other guy. Gramy? Przegrałeś! Gramy? Dasz się odegrać? Okay, defeat the innkeeper. Obejrzyj moje towary, a ja rzucę okiem na twoje miecze. Okay, this guy Piękne rękodzieło, niech mnie szynszy loszcza. doesn't want to play with me, at least as of yet. Okay, still didn't manage to explore all of Vergen, but I will rest until like noon. For now, I think that's enough. So, have I been here? Just let me check this one house. Słucham, Wiedźminie. Kim była ta dziewczyna? To Cynthia, czarodziejka na smyczy. Urocze. Używacie kagańców? Smycz oznacza połączenie między czarodziejem i jego pomocnikiem. Sformułowanie niefortunne, przyznaję, ale dobrze oddaje stan rzeczy. Cynthia korzysta z mojej mocy, moich zaklęć. Jest przekaźnikiem, a przy okazji uczy się. To wygodne i nie ma w tym nic uwłaczającego poza określeniem. Ale nie przyszedłeś tu, by rozmawiać o Cynthii. You know what? I will talk with her next time Pamiętaj o antidotum dla Saski. To bardzo ważne. because this episode is already too long,
and talking with her will take like 20 minutes alone. So I will just say, I'm not sure if Geralt has heard of the arcane tactic of knocking before entering someone's house. But then again, he never knocks and just enters everyone's home and steals everything. So, you know, clearly his amnesia didn't do well with his sense of common decency. I will save and end it here for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye.